Dzień dobry Państwu. W poprzednim filmie pokazaliśmy m.in. jak dotarliśmy do Uzbekistanu. Podzieliliśmy się pierwszymi wrażeniami i opowiedzieliśmy o przygodach na lotnisku, udzielając przy tym kilka wskazówek. Było też o naszej miejscówce i rozpoznaniu okolicy. Zrobiliśmy również trochę zakupów i wstępnie rozczarowaliśmy się lokalną kuchnią. Zaś w tym odcinku rozwiniemy nieco szerzej nasze skrzydła przygody. Wybierzemy się na szlak w góry Tien Shan, gdzie standardowo coś pójdzie nie tak. Spotkamy też napalonego osiołka i doświadczymy przygody z niedźwiedziem. Będzie też wątek śmieci, kolejne zakupy, dokuczliwa mgła i kilka cennych informacji. Wybierzemy się też z bardzo rozmownym panem do pewnego ciekawego miejsca, gdzie wreszcie rozsmakujemy się w prawdziwej uzbeckiej kuchni i doświadczymy spotkania z mundurowymi, którzy... to już zobaczcie sami. Niebiańskie góry, czyli łańcuch górski Tien Shan, ciągnie się przez 2500 km. Jego najwyższym szczytem jest Pik Pobiedy, czyli Góra Zwycięstwa, a mierzy sobie 7439 metrów nad poziomem morza. My aktualnie znajdujemy się w zachodnim paśmie gór Tien Shan, to jest pasmo czatkalskie, w miejscowości Chimgan, a najwyższym tutaj szczytem w okolicy jest Bolshoi Chimgan, czyli Wielki Chimgan, który znajduje się po naszej prawej stronie i mierzy on sobie 3309 metrów nad poziomem morza. My dzisiaj wdrapujemy się na mniejszego brata Wielkiego Chimgana, czyli Mały Chimgan. Mały Chimgan wcale nie jest taki mały, bo mierzy sobie 2097 metrów nad poziomem morza. A czy weszliśmy na ten Chimgan i jak wyglądało nasze wejście, tego właśnie dowiecie się z tego filmu. Filmie, dokładnie. Także zapraszamy na tą fajną i myślę, że bardzo ciekawą wycieczkę. To jest nasz cel, który zamierzamy osiągnąć i mam nadzieję, osiągniemy ten cel. Żeby dojść na start szlaku na Mały Chimgan, praktycznie my musimy przejść całą miejscowość Chimgan, ale to jest nam po drodze, ponieważ chcemy jeszcze zahaczyć o taki sklepy, który oferuje fajne kanapeczki, a chcemy sobie kupić właśnie na drogę coś do jedzenia. Także nie jest to problem. Można podjechać oczywiście na ten start szlaku taksówką, ponieważ tutaj tubylcy często, gęsto przejeżdżając wołają taksi. Można sobie podjechać, jeżeli ktoś nie chce właśnie iść sobie przez tą miejscowość. Ten nas zaś obserwuje. Już wczoraj nas obserwował, ale to nie ma ten, co się nas chyba wystraszył. Tak. Nie, bo tam to był taki szary siwy. Był, nie? No. A ten jest czarny. Bata Godo, że chce się nas chyba spytać, jaka jest Lord Farquaad, nie? A tu jeszcze tak mają, jak kiedyś u nas poliło się, o pan nawet macho, robiło się smoła, czy też teraz się właśnie podgrzewało na takim palenisku. Radek podniecosz tego osła. Osioł się podniecił niestety. A tu cała rodzinka osiołków. Wszystkie grzebią w śmieciach, no to jest częsty widok. Nie widać koszy nawet, w mieście były, to nie powiem w Taszkencie, ale tu na wsi nie widać, żeby były jakieś kosze, żeby jakieś worki stoły na tycie. Chodzi mi o kosze przy domach nawet, nie? Może oni te osły tu mają zamiast naszych rowerów elektrycznych. Na przykład siadasz na tego osła i jedziesz, nie? No albo te hulajnogi, to faktycznie ty to może spróbuj ty, Bata, bo u nas trzeba płacić przez aplikację, może tu też jest taka oślana aplikacja jakoś i trzeba ją pobrać z Google Play. Marchewka. Metoda kija i marchewki, faktycznie. W lokalnym sklepie jest tutaj nawet zatecki, jak widzicie, nie jest Heineken też. No piwko sobie wzięliśmy, bo to jest taka nagroda dla nas, jak wlezymy na szczyt. Akurat zatecki kosztował 15, czyli gdzieś 4,5. I fajne jest rozwiązanie, że tu mają właśnie zakryte wszystko z góry, także jeżeli ktoś to tam ma, co odrywa się i pije się, no niepomacane, że tak powiem kolokwialnie. I to jest bardzo higieniczne. I kanapeczki, a taka porządna jakby podwójny taki hamburger, że wziął tu jakiś salceson, widzę inne rzeczy. Mam nadzieję, że się nie potrujemy. To kosztuje 20, a taka kanapeczka 16.
czyli to kosztuje 5 zł, coś takiego. Ten sklep możemy polecić w miejscowości Chimgan, ponieważ jest dość dobrze zaopatrzony. No i też nam to spasowało, bo tu jest akurat mamy zaraz wejście na szlak na mały Chimgan, który nie jest taki wcale mały. Nie? Nie jest mały? Nie jest mały. 2000. 2000, no to nie jest taki mały. Matko, wyobraź sobie, że ten pan, który tam jest za tobą, ten starszy pan, który jest za tobą, pokonuje ta droga, podejrzewam, kilka razy dziennie. Także to może być pewnym pocieszeniem, o ile jest. Widzisz, jak mu to idzie z górki przynajmniej sprawnie. No do górki to mnie też idzie. Smarkaty to może lutać. A takie wielkie bramy tu mają praktycznie przed każdym domem. Zobaczcie, tu już jest taka wykończona brama. Według mapy powinniśmy chyba iść tu i później tam. No powiem szczerze, że ciężko tu o jakiekolwiek oznaczenia szlaku, przynajmniej na początku. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Ale na razie idziemy na czuja według zawsze sprawdzonej mapy 3 i zobaczymy, czy nas zawiedzie na manowce, czy na mały Chimgan. Czy zwiedzie na manowce bardziej, nie? Śmieci tutaj są na porządku dziennym. Nawet przy wejściu na szlak w góry. Tworzą sobie tu ludzie wysypiska, nie wiem. Nie mają infrastruktury jakiejś, no to sobie robią sami, bo wywalają tu wszystko. Szlak z miejscowości Chimgan, która jest za naszymi plecami, od razu właśnie pnie się bardzo ostro do góry, także nie ma lekko. Ze względu na to, że odległość z tej miejscowości na szczyt nie jest zbyt daleka, ma chyba około 2 km, także musi się piąć ostro do góry. Nie spodziewajmy się, że jakiekolwiek wypłaszczenie będzie na szlaku. Może gdzieś tam na grani będzie bardziej płasko. To jest tam jakieś zwierzę, Bata, czy krzok? To jest krzok. Ja już się wystraszyłem, że tu jakiś niedźwiedź będzie. A tam jest jakieś zwierzę, na 100% po lewej. Widzisz? Ja, to jest zwierzę, bo się rusza. Jak to jest niedźwiedź, mamy gaz pieprzowy, poradzimy sobie. Niedźwiedzi baran. Tak jak jest czosnek i czosnek niedźwiedzi, to może być baran niedźwiedzi. Czego nie rozumiesz? I te baranie niedźwiedzie baranie są bardzo agresywne. One potrafią nawet zjeść człowieka, bo on jest rozbaranym, to nitrowa, a jak się zrobi baranym niedźwiedzim, to on atakuje wtedy człowieka. W dole, jak widzicie, właśnie miejscowość Chimgan. Specyficzne w tej miejscowości z daleka to jest to, że jest pełno cypryców, czyli przywołuje to na myśl tereny w Toskanii. Jak byliśmy w Toskanii, właśnie mnóstwo było takich cyprysów. Komuś może kojarzyć się to bardziej z cmentarzem, bo też na cmentarzach są często cyprysy. Tam już bardziej są jakieś hotele, są jakieś restauracyjki i tam się coś wieczorami dzieje. My jesteśmy w tej bardziej, powiem, takiej wiejskiej części, co nam się też bardzo podoba, bo możemy poznać tutaj zwyczaje tych tubylców lokalnych, prawda, mieszkańców. Batko, podam ci ręka. Słyszysz? Daj, Batko. Podam ci rączka, fajnie cię poprowadza. Cię poprowadza fajnie. Najgorszy szlak, żeś mnie odeszł. Najgorszy szlak to jest cały czas ten sam szlak. Nie, bo tu się przynajmniej czego chycić. A tam też było właśnie, tam były skały. Patrz, ja mam tu w ręce kamera, tu mam w ręce kamera, jeszcze nie mam w ogóle, ja po nogach szł. Po tych nogach dwóch. To idź pierwszo, ja ciebie nacis. Nie idę. No to kurde, widzisz, nie chcesz iść pierwszo, nie chcesz iść drugo, to ja nie wiem, jak ty chcesz na baranę cię mówisz, czy jak? A z tymi niedźwiedziami to nie są żarty, faktycznie jesienią może zdarzyć się niedźwiedź i co gorsza, on jest wtedy bardziej agresywny, ponieważ gospodarze spędzają owce i no de facto te niedźwiedzie nie mają jakiegoś pożywienia, bo czasem sobie tam upolują jakąś owcę. No jeżeli tych owiec nie ma, to po prostu są głodne. Ale miejmy nadzieję, że w tutejszych górach czy my na szlaku nie spotkamy gdzieś tutaj jakiegoś niedźwiedzia, oby. A jak spotkamy, to będzie przyjaźnie nastawiony. Jeżeli spotkamy, to oby był przyjaźnie nastawiony w stosunku do nas, bo my są jak najbardziej przyjaźnie nastawieni w stosunku do każdego niedźwiedzia i każdego zwierzęcia napotkanego na szlaku. I niech to działo w dwie strony. Tutaj jest taka ściana płaczu, jak się idzie na Lackowo, tylko że długo dłuższa. Bo to jest cały czas właśnie, jak się na Lackowo wchodzi tak stromo, to tu się idzie od pewnego momentu cały czas właśnie tak jak teraz Beata idzie. Praktycznie czasami trzeba sobie rękami pomagać, bo jest jeszcze ten żwirek.
Dlatego będziemy wracać prawdopodobnie tym drugim szlakiem, bo jest ciut łagodniejsze zejście, a tu jest naprawdę na stromo i jest ten właśnie sypki żwir. Bo jeszcze spadniesz na mnie, łaś. No poczekaj, bo tu mogą się jakieś kamienie obsunąć, jeszcze w głowę dostaniesz. Jesteśmy nagrani, ale to niestety nie koniec, bo jeszcze trzeba iść dość spory kawałek, żeby się tam dostać. Jak? Tak, to jest nad tobą to cykl. Serio? Nie, ja tam bych może i weszła, ale już nie zejdę. Tak stromo tam jest. Tam. Ale no obejrza to z bliska. Nie poleziesz dalej niż ją. Dobra, obiecuję ci. Nie polezę dalej niż ty. Może być? Może być. Ała, jak mnie boli w krzyżu. No, a tu jest przepięknie. Jak widzicie. Kurczę, taki kawałek bata. No rozumiecie. Wiem, że trzeba się umieć poddać, ale to nie jest aż tak niebezpieczne. No i nie pozwoli mi Beata to wyjść. Nie wiem, co może być, jak myślicie. Wchodzić czy nie wchodzić. Chciałbym wleźć, bo takie kurde widoki to są kosmiczne. No kurde, tu też by się nie dało. Ty, takie podejście, same końcówka taka jest. Po głębszej analizie szlaków okazało się, że wybraliśmy bardzo wymagający szlak na Mały Chimgan, zwłaszcza w ostatniej fazie. Istnieją alternatywne trasy, które są zdecydowanie bardziej trekkingowe, a tym samym łatwiejsze. Ale cóż, zdawkowe informacje na ten temat w internecie wprowadziły nas lekko w błąd. Kanapeczki, bo żeśmy zgłodnieli. Gorąca herbata, bo się już też chłodno zrobiło. Kanapki, taki no hamburger na zimno można powiedzieć, ale suchawy jak dla mnie jest. Co najważniejsze, nie udało nam się wejść tam na ten Mały Chimgan, ponieważ samo już podejście jest mega na stromo. Moglibyśmy tam jakoś wejść, ale zejściem byłoby gorzej. Ja tam chciał się nawet pokusić o wejście, ale Beata mnie zbluzgała. No i w sumie racja, bo nie ma tam żadnych zabezpieczeń typu jakiegoś, nie wiem, lina, łańcuch, cokolwiek. Nawet gdyby były schody sprintów, prawda, stalowych, to też można by było się pokusić o wejście. Czasem trzeba przyjąć takie porażki po prostu z pokorą, trzeba powiedzieć pas, bo zdarzali się tacy ludzie, którzy chcieli na przekór naturze coś zrobić, myśleli, że oszukają los, czy też naturę bardziej w tym wypadku. Niestety ponieśli tego czasem dość srogie konsekwencje. Także my są mądrzejsi z każdym dniem, z każdym tygodniem, miesiącem i rokiem i teraz sobie możemy przynajmniej zjeść na spokojnie, a tak by nie musieli jakie Uzbeki znosić z tej góry, albo helikopter by musiał po mnie przylecieć, bo jeszcze by mi się co stało. A tak sobie mogę kanapka z fajnymi widokami zjeść i się nie nerwować, że nie wlazł na Małego Chimgana. Ale trochę się nerwuję, że nie wlazł. No, widzę właśnie. Ale mama mi nie pozwoliła. Mogę zawsze zwalić Tak na sobie to mamę. tłumacz. Ostre podejście jest. Trzeba przystać. Oni trawersów nie znają, tak? Oni wszystko jadą na przymo. O, drapieżnik. Ty, co to jest? Orzeł. Orzeł. Igl. Ale pięknie drapieżnik. Prawdopodobnie orzeł tutaj se szybuje. No pięknie, pięknie. On tam ląduje chyba. No tam jakaś ma gniazdo pewnie.
Przyjechaliśmy do takiego fajnego, klimatycznego miejsca. Bata nazwała to oazą. To jest oliwnik, u nas też to rośnie, ale coś podobnego, bo u nas to ma bardziej takie jakieś szare liście, a to nie wiem. A to ma takie jak oliwka faktycznie. A już wiemy, czemu tu tak zwierzęta przybywają, bo tu jest jakieś źródełko. I tam jest nawet rurka wbito w ziemię, z której leci sobie ciurkiem, prawda, woda. Dlatego te zwierzęta tu tak lgną. Czas przejścia całej trasy tam i z powrotem to 6 godzin i 30 minut, z tym, że wracaliśmy aż do naszego pensjonatu i to liczyliśmy od pensjonatu, nie od początku szlaku. Dzień dobry bardzo. Dzisiaj mieliśmy, może nie ambitne plany, ale mieliśmy ogólnie jakieś plany pojechać sobie nad jezioro Szarwak, tak? I trochę zwiedzić okolice, ale niestety pogoda jest, jak widzicie za nami, mglista. A tam są fajne okoliczności przyrody, przede wszystkim nad jeziorem, otoczenie gór. No i szkoda by było pojechać, zapłacić za Yandexa prawdopodobnie, czyli za taksówkę, tam i z powrotem, żeby zobaczyć sobie mgłę. Bo raczej nic innego byśmy tam nie zobaczyli w takich warunkach. Poczekamy, może z tą mgłą się coś ureguluje. Jeżeli się ureguluje, to pojedziemy. Jeżeli się nie ureguluje, to pojedziemy sobie jutro chyba, nie? Ustalimy, jak to gdzie wyglądało, bo chcemy się też wybrać do Amir Soy, czyli tutaj takiej miejscowości, która jest uznawana za taką uzbecką Szwajcarię. No. A dzisiaj z racji tego, że jest jak jest, idziemy tutaj na krótki spacerek do sklepu, zaopatrzyć się w coś do jedzenia, bo tak może zdradzimy wam taką tajemnicę. U nas tam w tej miejscówce nie smakuje no mięś. Jedzenie jest niedobre, czasem na pół surowe i bardzo małe porcje, trzeba powiedzieć. No i nie jest wcale tanio, bo tu naliczają opłaty serwisowe w restauracjach. To nie jest nic dziwnego, no ale dla gości już pensjonatu to już mógł sobie darować tą obsługę serwisową za te 13%, prawda? No ale dobra, niechby tam jeszcze więcej chciał za to jedzenie, ale żeby te porcje były przynajmniej jakieś większe, smaczniejsze i no i tłuste, te miękkie te frytki. W ogóle nie. No to nie ma co rozkminiać się nad tym. Nie było dobre po prostu to jedzenie. Śniadania mamy w cenie. Tak, to nie można tam narzekać, ale takie ciepłe posiłki to... Póki co czarny chleb i czarna kawa. Opętani samotnością. Myślą swą szukają szczęścia. Ale jest czego zrzucić, także spoko. Idziemy do sklepiku, fajny sklepik tu jest. Ale ciemno, może prądu nie ma. Kupiliśmy sobie lepioszkę, tym razem taką inną, fajną, z jakimś tu grawerem. W środku jest literka A, z tego co widać. I dwa takie kołoczyki, no, które kosztują 4000, czyli złotek 30, coś takiego. A lepioszka kosztowała złotek 50, no. Jest dobre, opłaca się kupić i to jest właśnie fajne z cyrkiem, z kajmakiem polecone. Jest to bardzo pyszne. A takie obrazki tutaj w Uzbekistanie, przynajmniej na prowincji, miejscowości Chimgan, to jest na porządku dziennym. Teraz jest spoko, tylko wyobraźcie sobie, że tu nocą jest ciemno totalnie, bo nie ma żadnej latarni i jest coś takiego przy chodniku. I to nie tylko tu. No jest to bardzo niebezpieczne, tym bardziej, że niedaleko jest szkoła i no, kwestie bezpieczeństwa to tak traktują na luzie tutaj. Chyba się pogłębia ten gielny dywan i jeszcze zaczyna padać, tak mrzawka leci. Chyba się nie wybierzemy nigdzie już dzisiaj. Zrobiliśmy sobie kolejne zakupy, kupiliśmy kajmak, bo kajmak jest bardzo dobry właśnie do tej lepioszki, którą kupiliśmy wcześniej. I takie gotowe kanapeczki też są bardzo dobre, polecamy. Tu są nawet tańsze o 1000, były tańsze niż tam, nie? Zaś mamy bodyguarda, bo zaś czuję, że ze sklepu idziemy. No już mamy bodyguarda, tak, piesek już. Dzień dobry, jak się pan nazywa? No, piesek się nazywa? Jak ciebie zawód? Piesek? A tu wam jeszcze właśnie pokorza, co też zauważyliśmy wczoraj, jak żeśmy szli nocą, o mało żeśmy nie wdepli w to. Tu takie pręty wystają i to też tu leży, zobaczcie. Tu się kończy chodnik i po prostu se to leży i o mało żeśmy nie wdepli w to. Także no trzeba tu
zwracać uwagę na pewne rzeczy, no bo można wejść nie dość, że w kupę, to jeszcze w dziurę. Do studzienki kanalizacyjne, bo też często są tutaj odkryte bez tych dekli, co jest bardziej niebezpieczne. Widać, no chyba te psy są głodne, bo jeżeli suchy chlebek już tak wcino ze smakiem, no ogólnie tu mają problem z takimi zwierzętami. Widać, że no nie są dokarmione dobrze te pieski i widać, że są po prostu w stosunku do ludzi nieufne, czyli boją się. Ten akurat leci dość taki zadowolony, bo tu nie jest tak, że jak u nas na przykład piesek widzi człowieka, to przylatuje, chce się miziać. Ten akurat jest taki w porządku, widać. Ale też się boi, jak widzicie. Jak się człowiek obraca, to nie są takie pieski właśnie jak u nas, gdzie przylatuje i już tam do człowieka z takim zaufaniem. Nie możemy powiedzieć, że tak jest na 100%, ale no z naszych obserwacji po prostu tak wynika. W czasie mgły mają zwyczaj jeździć na światłach awaryjnych, ale nie mają zwyczajnych świateł złączonych, czyli świateł mijania. No nie wszyscy, ale większość tego, co widać. I co nas tu dziwi, też woda zazwyczaj wszędzie leci. To nie jest raczej woda z jakiegoś górskiego strumyka, nie? Z sieci chyba to jest woda. I dziwne to jest, bo to jest kraj, Uzbekistan jest krajem pustynnym. Podwójnie śródlądową. W ogóle Nie mają dostępu do morza i mają... Żaden z jego sąsiadów nie ma dostępu. Tak, i ogólnie nie mają wielkich jezior i dużo jezior przede wszystkim, bo tu króluje pustynia. Także no to podejście też nas ciut dziwi. To jest cały Uzbekistan. Pełen takich kontrastów, to można też powiedzieć, ale pełen taki dla Europejczyków, nas Europejczyków, niezrozumienia takiego. No, są rzeczy, których nie rozumiemy, czemu oni tak robią i po prostu nie potrafimy jakoś racjonalnie sobie odpowiedzieć na to i wytłumaczyć, czemu akurat tak się tu dzieje, ale oni chyba wiedzą najlepiej czemu. Upłynie jeszcze pewnie trochę czasu, zanim te nasze nawyki przejmą, chociaż nie wszystkie są na pewno okej, te europejskie nawyki. No. Takie ładne paróweczki jak u nas. Zobaczymy, jakie to jest smak. Mleczko też sprzedają w takich butelkach po coli. Zwyczajnie w sklepie można kupić swojskie mleko. Planowaliśmy dzisiaj wyjście gdzieś na zewnątrz, ale jak na razie pogoda jest fatalna. Cały czas leje deszcz, także powstrzymamy się od tego i po południu może się poprawić pogoda, także wtedy będziemy coś myśleć w temacie wyjścia z naszej miejscówki. Siemandero kolejnego dnia. Dzisiaj idziemy, czy też jedziemy na jezioro Szarwak. Właśnie zamówiliśmy sobie Yandexa, czyli taksóweczkę tutaj i ma przyjechać za jakieś, no nie wiem, 7 minut, 8. A co to jest ten Szarwak, czy też jezioro Szarwak, to opowiemy Wam za chwilę, jak już dojedziemy na miejsce. A jest to też na pewno bardzo ciekawe miejsce tutaj w okolicy Chimgan, czyli w okolicy naszej miejscówki, w której aktualnie mieszkamy. W okolicy już chyba znacie, no już żeście to widzieli w tych filmach, które... No ale nie w tym widzieli, filmie. ile dzisiaj jest śniegu. O, a patrzcie, co się stało właśnie. Napadało tyle śniegu w nocy i nad ranem. Czyli wielki Chimgan jest cały zasypany już teraz. Warto wspomnieć, że tutaj w Uzbekistanie operują, prawda, starymi banknotami i nowymi. I ten banknot jest 10 tysięcy i ten jest 10 tysięcy, ten jest stary, a ten jest nowy i tym można płacić. Mi się wydaje, że to będzie funkcjonować do czasu, aż tamte po prostu się same z rynku wycofać. Czyli to nie było jak u nas na przykład była dewaluacja po upadku komuny, że wycofali te stare pieniążki i już ich nie było, a tu te stare pieniądze nadal funkcjonują w przestrzeni finansowej, że tak można powiedzieć, Uzbekistan. A idzie osiołek, a nawet dwa. Idzie prosto pod auto, on się nie przejmuje. To jest bardzo częsty widok tutaj na prowincji. Te osiołki spacerują sobie gdzie chcą, gdzie im się żywnie podoba. Patrzcie, jak sobie blisko podeszły osiołki, skubią se trawa.
Dzisiaj jakby w śmieciach nie grzebią, bo ostatnio może grzebały wcześniej, albo będą jeszcze grzebać. Ale są strasznie takie mokre jakby, nie? Stołyście na dworze, co? Hopy. Smokłyście. Mogę podejść do ciebie, czy będziesz się mnie bał? Nie bój się. No boi się. Jednak się boi. Ale jest tymi rzepami oblepione. Widzisz to? Są takie, no może nie zabiedzone, bo nie są jakieś chude, nie? Ale są takie niezaniedbane, można powiedzieć, te osiołki. Pewnie to jest czyjaś własność, pewnie tu tego, bo one tu często przychodzą, nie? W to miejsce. I tu stoją nawet nocą gdzieś na dworze, nie są chowane. Nie wiem, jak to zimą wygląda, ale tu pewnie jest bardzo, no jest tu bardzo zimno, także nie wiem, czy mają tam jakieś schronienie na zimę. Skomplikowały się nieco sprawy z tą aplikacją. Wstępnie mi napisali, że jest dostępny wóz, później go nie było, teraz jest inny, droższy. No ale w końcu chyba jedzie. Jesteśmy na takim, trzeba powiedzieć, zadupiu, że po prostu nie można w żaden sposób inny dojechać jak taksówką. Tu nie ma żadnych autobusów, nie ma marszutek nawet, nic. Trzeba tylko bazować na Yandeksie albo na lokalnych tutaj taksówkach. I tak to wygląda. English. По-русски. По-русски. Чуть-чуть. Когда в Ташкент? Завтра. 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 Здесь снег шел, да? Тут nie trzeba. Да, тут не треба. Польша, да? Польша. Я в Казахстан ездил, летал Астану. И там влажность высокая. Влажность. И я вот 2 дня температура, адаптация организма была. А у вас такого не было? Нет. Здесь не было, да? Я американцев здесь катал. У них же, вот у нас сейчас день, у них же ночь. Они ночью ходили, бодрствовали, а днем спали. Вы пока работу ищете, государство вам выплачивает какую-то... Wyplaczuje. Выплачивает, Pół да? roku. Этот человек проработал на заводе 50-60 лет, он получает $100. Я бы в Америку поехал. Ameryku, a my nie. $100 стоит, знаете сколько? 1 200 000. И надо ехать куда? Где доллар печатают. No i przyjechaliśmy już do, może nie do miejscowości Szawrak, bo na centrum, znaczy się miejscowości jest tam, to są obrzeża, ale tu fajne są lokaliki, w których można zjeść, a nam wstępnie zależało na tym, żeby dobrze gdzieś zjeść. I teraz idziemy sobie coś zjeść, a później się będziemy rozglądać za dojściem do Tamy, bo chcemy iść konkretnie nad jezioro, może nawet sobie jakąś marszutką podjedziemy, o ile tu będą marszutki kursować. No tu jest chyba jakiś plac, taki parking a la bazar, coś tu sprzedają, znaczy się jakieś produkty spożywcze, prawda, jakieś inne rzeczy typu koła do kąpieli, jest dużo akcesorii, prawda, tutaj kąpielowych, takich plażowych, rekreacyjnych, ponieważ Szarwak jest miejscem rekreacji dla Uzbeków i bardzo lubią tutaj jeździć, wypoczywać nad tym jeziorem, kąpać się oczywiście. Ale po co oni to sprzedają, jak dzisiaj rano śnieg padał? Kto tu będzie im to kupował i kąpał się dzisiaj? No nie wiem, tak. Jest sprzedaż, jest popyt widocznie na to, no kurczę, czemu się dziwisz, no. A my znaleźliśmy sobie taką kuchnię tutaj azjatycką, ponoć fajnie tu można zjeść, dobre ma opinie, tylko nie wiem, czy to nie jest na górze. Na górze to jest, tam się idzie chyba do góry, wiesz? Także zobaczymy, jak To tam tu trzeba wygląda. iść. No do góry. Zobaczymy. Ma oceny 5 chyba na Google Map, także idziemy to sprawdzić. A ile osób oceniło? No chyba jedna. Jednak się nie idzie do góry, tylko się idzie tutaj, z boku. I tu są fajne takie miejsca nawet na zewnątrz. Jednak zmienimy chyba lokal, znaczy się byliśmy tam w tym azjatyckim, ale tak jakoś do końca nam to nie przypadło do gustu. Nie wiem, może się zraziliśmy niepotrzebnie, ale poczytaliśmy, że tu też jest kawałek dalej fajny lokal, który nazywa się... Spasiba. Który nazywa się coś tam Axman Otin, coś tam. W takich bocznych uliczkach są fajne lokale, bardziej klimatyczne
I tańsze też na pewno. Tak z doświadczenia wiemy, że zazwyczaj tak było, niż te przy tej głównej ulicy. A bryja można dostać? Bryja można dostać. Też free dać mogę dać. I tu jak się wchodzi też w te boczne uliczki, jak widzicie, pełno śmieci, o tam jest cała hołda śmieci. Także no nie jest to zbyt przyjemny widok. No, cały czas się walają wszędzie śmieci naokoło, z każdej strony. Pełno ich jest przed nami, zobaczcie. To jest obraz niestety Uzbekistanu na prowincji, bo jeszcze nie byliśmy w mieście, także trudno się nam odnieść, jak to wygląda w mieście, ale oglądaliśmy oczywiście jakieś tam filmy na YouTubach i nie tylko. No to w mieście jest ponoć ok. No i dotarliśmy ostatecznie do restauracji Tien Shan. Mają te tapczany uzbeckie tam, na których sobie siadają. Oczywiście trzeba zdjąć obuwie i jedzą sobie, siedząc po turecku. Dla nas to wydało się bardzo niewygodną opcją i dlatego przyszliśmy tutaj kawałeczek dalej do innego pomieszczenia, tej samej restauracji oczywiście. No i tu już są normalne stoły. Zamówiliśmy sobie jedzenie, jakieś tam zupki, jakieś mięso, jakieś sałatki, no i piwerko też sobie wzięliśmy i zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jak to przyjdzie. Restauracja ma dość dobre opinie. Ponoć porcje są dość duże, ale czy faktycznie tak będzie, to zaraz się przekonamy o tym. Pani była zdziwiona, że nie chcemy czaju. No bo oni to bardzo, bardzo lubią herbatę pić, a my to nie szczególnie, tak do obiadu szczególnie. Nie szczególnie do obiadu, szczególnie. No, nie szczególnie pijemy do obiadu herbatę. A jeżeli już, to do śniadania. A ja lubię, do kolacji. Ja lubię na przykład maślonkę albo kiszka do śniadania. A ja kawa. A do kolacji zawsze pijemy herbatkę do kolacji. A do kolacji tak, to już herbatka. A tutaj piją cały czas. Zresztą tak jak w Turcji, no. Też cały czas na herbacie jadą. Może w trochę takim dupiatym miejscu siedzimy, bo tam jest fajny widok właśnie na góry, no ale tam to już jest pozajmowane. No a jednak żeśmy się przesiedli. Jak widzicie, już mamy miejscówkę z widokiem na góry. Tu jest taki piękny widok na góry Tien Shan oczywiście. No i jedzenie przyszło. Ja mam zupa Langman. Beata, masz jako zupa? Z ryżem jakaś, ale jakoś się tam nazywa, napiszemy wam nazwę. To jest Tien Shan sałatka i też tu jest jakieś mięsko, widzę. No i to jest baranina. Mięso, które kosztowało 60, to była najdroższa opcja. No i po piwku żeśmy sobie zamówili. W puszeczce przyszło piwko. Zupa jak? Dobro, bardzo. Bardzo dobro jest. No, moja nie wiem. Ja skosztuję może troszkę tej zupy. Smak jest super, pikantny, tak lubię. Tylko że bardzo tłusto. Oni ogólnie uwielbiają na tłusto. I frytki przyszły, frytek akurat bardzo, bardzo mało. Zapłaciliśmy ostatecznie 196 650. Tu obsługa serwisowa w tym lokalu to 15%. Czyli de facto zapłaciliśmy za jedzenie 171 000, 25 650 za obsługę. Ale pojedliśmy po kucharkę. Tak, bardzo dużo. Bardzo się najedliśmy, zostawiliśmy 200. Ta obsługa to już można zaliczać na poczet po prostu na piwku. Tak. Idą sakrówki tu ulicą, główną ulicą tego miasteczka, zobaczcie. Można? Można. I to jest taką dwupasmówka jakby. I one te krowy sobie tu chodzą i niczym się nie ta jedna przejmują. idzie Zobaczcie. nawet normalnie pod prąd, o tutaj. Rozrywkowa dzielnica w Uzbekistanie. Fajnie tu mają, fajnie. I to są tak tyle, ja? Paniu. Nie, spację. Nie, bo nie będziemy kupować, a będziemy jeść i to. Nie wolno. Tutaj mamy komisariat policji lokalnej, bardzo ładny budynek, duży. Nie wiem, czy tu mogę nagrywać, bo tu takich obiektów nie wolno nagrywać, także nie będę nagrywał, bo tam jest jakaś czujka. Chcieliśmy sobie zrobić skrót obok policji, ale się nam nie udało, bo nas przegonili. Znaczy się powiedzieli nam, że no nie wolno tam iść, że nie możemy tam iść i coś tam pobuczą, ale zapytałem go, czy możemy sobie iść na dam, czyli na tamę. Czy to można wejść? Powiedział, że tak. Także zobaczymy. Teraz idziemy, mamy około 3 km jeszcze do tego. Idziemy taką drogą, co jest tutaj w Uzbekistanie.
dość ryzykownym przedsięwzięciem, ponieważ no, tu kierowcy jeżdżą jak jeżdżą. Ale myślę, że przeżyjemy to jakoś. To są chyba sztuczne nasypy wszystko, wiesz? Żeby w ryzach utrzymać to jezioro, nie? Kierowca, który nas tu przywoził, powiedział, że jeżeli by ta tama została przerwana, to pół godziny woda byłaby w stolicy, czyli w Taszkencie. A Taszkent jest około 70-80 km stąd. Ale do sedna, zobaczcie jak oni jeżdżą. Bo przy takiej ruchliwej ulicy to nie problem iść tutaj sobie bokiem, poboczem, bo tu chodnika nie ma. Nie ma żadnego zakazu. Także chyba ludzie tu mogą chodzić, tak mi się wydaje. Myślę, że nikt nas nie zamknie z tego powodu. Przede wszystkim nikt nas nie rozjedzie. Mamy taką nadzieję. Można się już schować. No już teraz się czujemy bezpieczni za tymi betonowymi płytami, prawda? To nas zabezpieczy i ochroni w razie czego. Słucham? Niestety nie udało nam się dotrzeć do tamy, znaczy się mogło nam się udać, ale zrezygnowaliśmy z tego, ponieważ pan strażnik zwrócił nam uwagę, żeby nie nagrywać i że nie można na górze nagrywać, nie można robić zdjęć na tamie, no i niestety przed nami było 3 km drogi, a szkoda by było iść, żeby nic nie nagrać i nie zrobić zdjęć, dlatego podejdziemy na tamę z innej strony i może tam się uda coś nagrać, zobaczyć. A tu jest taka fajna kolejka gondolowa, o której nie wiedzieliśmy. Ogólnie mało informacji jest w internecie na temat tego miejsca, czy też okolic tutaj, w których jesteśmy. Jest informacja jedynie o Amirsoy, o jeziorze Szawrak, jest o Bolszoj Chimgan, czyli Wielkim Chimganie, o tej górze informacja i to chyba by było na tyle. No. Nie ma jakichś tam konkretnych informacji, co tu się dzieje, co tu jest ciekawego. A widzimy, jest też kolejka gondolowa. Gdybyśmy wiedzieli wcześniej, to byśmy pewnie z tego skorzystali i później byśmy się wdrapali, bo tam już nie jest tak daleko, na ten szczyt, który nie wiem jak się nazywa, i stamtąd fajnie by było widać i jezioro, i tamy. No ale czy to człowiek wiedział? No za krótko my tu są w tym rejonie, żeby się dowiedzieć o wszystkim. Wiemy jedno, że tam jest taki blok obok tej góry, zaraz wam to zbliża, i tam na tym bloku jeszcze widać taki zarys twarzy. A to była twarz Lenina. Za czasów komunistycznych powstawała ta tama, także taki symbol komunizmu na tej tamie powstał. Oczywiście już ten wizerunek jest zniszczony, czy też specjalnie zdjęty, podejrzewam, przez Uzbeków i no nie ma tego Lenina. Po tych zarysie można wywnioskować, że faktycznie to była twarz Lenina. Podobne to jest. To jest tama na jeziorze Szarwak. Ona powstała w 1970 roku. Powstała po to, to też jest hydroelektrownia. Powstała głównie po to, żeby odbudować Taszkent po strasznym trzęsieniu ziemi, które tutaj było w 1966 roku. Było już spore zapotrzebowanie wtedy na prąd. I w 1970 roku powstała ta tama. W najwyższym miejscu tama ma 168 metrów i jest zbudowana na rzece Chirchik. Chcieliśmy tam dla Was wejść i nagrać na tamie, ale niestety nie udało się, ponieważ tam zakaz nagrywania i zakaz robienia zdjęć. Podczas budowy tej tamy zostało zalane w tym jeziorze ponad 150 stanowisk archeologicznych. Podobno były zbadane przez Instytut tam archeologiczny Uzbekistanu. No ale jak było naprawdę, to do końca nie wiadomo. Zostało to wszystko zalane. No i jak wybudowali oczywiście tamę, to powstało jezioro Szarwak, które jest sztucznym zbiornikiem. No jest to główna atrakcja dla mieszkańców Taszkentu, gdzie mogą po prostu pojechać nad wodę. Tutaj życie toczy się raczej latem. To jest ich taka oaza, taka baza wypadowa z Taszkentu tutaj, bo nie mają żadnych takich jakichś znaczących zbiorników wodnych, nie mają dostępu do morza i tutaj przyjeżdżają wypoczywać. Pan się zatrzymał tutaj na chwilę, żebyśmy sobie mogli zdjęcie zrobić, no ale teraz już smykamy do samochodu, bo się ciemno robi. Żeby dojść na start szlaku na Mały Chimgan, żeby dojść na start szlaku na Mały Chimgan, żeby dojść na start na szlak Chimgan, nie. Żeby dojść na start szlaku na Mały Chimgan, żeby dojść na szlaku na Mały Chimgan. Żeby dojść na szlaku, co ty godasz? Nie wiem, czy ciebie będzie widać, jak tak będziesz. Ja jestem. Widać mnie. Nie widać cię?
Widać. Ale czy witacie? Widać mnie. Czy witać się? Nie. Niebiańskie góry, niebiańskie góry, niebiańskie góry, niebiańskie góry. 97, 7. nie? 97. Nasza data ślubu. Czego nie pamiętasz w naszej dacie ślubu, bo już zaczynasz Jak te drzewa się brata nazywają? drzewa. Te drzewa się nazywają drzewa, jakbyście nie wiedzieli. Czasem trzeba sobie powiedzieć po prostu nie. Ale my nie mówimy nie. Ale my nie mówimy nie, bo my mówimy tak. Mówimy, To tak znaczy nie. No, ale mówimy tak, żeby powiedzieć nie. Logiki niektórych polityków to nie jesteśmy w stanie zrozumieć.